Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj omówię czołg kolekcjonerski 10 tieru ciężki radziecki Objekt 777 wersja 2, który ciekawie się prezentuje na pierwszy rzut oka. Jest taki trochę niestandardowy. Dobra, nie przedłużając, to na pierwszy ogień weźmiemy sobie statystyki siły ognia. Bo wiecie, na pierwszy ogień siła ognia, dobra, nieważne. Ma on 2750 dpm, więc nawet spoko. Oraz jego czas przeładowania wynosi 9,4 sekundy. Średnie przebicie na przeciwpancernych wynosi 250 mm, a na goldzie aż 340 mm. Średnie uszkodzenia na przeciwpancernych to 430 PW i to jest liczba, której chyba nigdy nie widziałem na czołgu ciężkim 10 tieru, także ten czołg jest bardzo specjalny. Czas celowania wynosi 4,1 sekundy oraz rozrzut na 100 metrów wynosi 0,364, co nie jest złym wynikiem według mnie jak na czołg bez żadnych komór wyposażenia. Jedyny minus tego działa to chyba tylko limit działa w dół, bo tylko 6 stopni. Przechodząc do jego zwrotności, dojedzie on maksymalnie 45 km na godzinę, a do tyłu 12. Średnio osiąga 29 km na godzinę. I tutaj zaczyna się największy przeciwnik wewnętrzny tego czołgu, ponieważ prędkość obrotu kadłuba wynosi 24 stopnie na sekundę, a prędkość obrotu wieży wynosi 17 stopni na sekundę. Co jak wiadomo nie jest dużo w sumie, to nawet nie jest średnio, to jest słabo. Ale dobra, no jeśli tak sobie zażyczyli, to tak będzie. Jeśli chodzi o jego stosunki przetrwania, to ma on 2400 punktów wytrzymałości, aż 25% szansy na pożar po trafieniu, co nie jest też jakąś małą wartością. Jeśli chodzi o pancerz, to ma on od przodu na wieży 260 mm, a na kadłubie 240 mm. Jeśli chodzi o boki, to na wieży ma 120 mm, a na kadłubie 115 mm. A od tyłu to jest wiele około 60. Jeśli ktoś się zastanawia, czy tym czołgiem można łatwo się kątować, to jak najbardziej, ponieważ podczas kątowania boki mają po 500 mm pancerza, a przednia dolna płyta będzie schowana, ponieważ czołg jest nawet długi oraz ma działo na środku, dzięki czemu może właśnie takie pozycje robić. Jedyny problem podczas takiego kątowania to taki, że można go przebić w wieżę w niektóre miejsca, ale zapewne jak się będzie ruszać czołgiem przód i tył, to się nie trafi w te punkty. Tutaj jeszcze sobie obejrzymy pancerz tego czołgu. Od przodu ma blaszkę, która ma tylko 270 mm oraz jego dolna płyta ma poniżej 200 mm, więc raczej każdy czołg 10 tieru go przebije w to. Oraz jego policzki nie mają zbyt dużej ilości pancerza. Tuż przy ciele mają około 260 mm i im bardziej oddalony od działa, tym bardziej skontowany pancerz na wieży, dzięki czemu ma więcej milimetrów. Górna płyta na kadłubie wygląda nawet w porządku, bo ma około 400 mm. Jeśli chodzi o garnki, to nie wydają się jakoś duże, więc możliwe, że łatwo będzie można je blokować. Jedyny problem jaki zauważyłem to taki, że górna płyta wieży ma około 200 mm. Nie wiem jak to się będzie w samej grze wyglądać, ale jeśli będzie można na spokojnie przebić ten czołg w tą górną płytę na wieży, to będzie to totalnie useless. W sensie beznadziejny czołg. Tak jak mówiłem, podczas kątowania ten czołg będzie nawet dobry przez to, że ma właśnie wieżę na środku oraz przez to, że jest długi. Na bokach podczas kątowania ma po 400-500 mm, trochę przedniej górnej płyty wystaje, ale ma ona też około 400 mm. Także jedyny minus to weak spoty tego czołgu, czyli garnki, policzki na wieży, górna płyta wieży oraz malutki paseczek pancerza nad gąsienicami, który i tak będzie raczej ciężko trafić. Także to by było na tyle ode mnie, ja byłem Pawle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i że pomogłem, no i życzę powodzenia na polu bitwy. Tutaj jeszcze reklama klanu, z którym mam współpracę, jeśli chcesz, aby twój klan się tutaj także pojawił, napisz do mnie na Discordzie, link w opisie. No i zapraszam do Discorda, nie? Taka reklama przy okazji. Bye.